Wyobraź sobie Morze Północne, ciemne, zimne, nieskończone. Jest maj 1940 roku. Polski okręt podwodny ORP Orzeł wyrusza na swój kolejny patrol. Na pokładzie 60 marynarzy, młodzi ludzie, którzy walczą o wolność w środku największej wojny w historii. Wypływają z bazy w Rosyth w Szkocji, meldują się przez radio i nagle cisza, żadnych sygnałów, żadnych śladów. Co się z nimi stało? Awaria? Atak wroga? A może coś, o czym nikt nie chce mówić? To nie jest bajka ani legenda, to prawdziwa historia, która do dziś budzi pytania. Witaj na kanale Tajemnice na jednym oddechu, miejscu, gdzie każda historia wciąga jak mroczny sen. W tym odcinku zanurzymy się w mrok, żeby odkryć, co mogło spotkać ORP Orzeł i jego załogę. Rozsiądź się wygodnie, zamknij oczy i posłuchaj. Zaczynamy. ORP Orzeł nie był zwykłym okrętem. Zbudowano go w 1938 roku w Holandii, w stoczni De Schelde. Dzięki zbiórce pieniędzy od Polaków każdy grosz się liczył. To był nowoczesny okręt podwodny, 84 metry długości, uzbrojony w torpedy i działa, zdolny zanurzyć się na 100 metrów. Dla polskiej marynarki w czasie II wojny światowej był symbolem nadziei. Ale jego historia zaczyna się naprawdę we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy i Sowieci napadają na Polskę. 17 września, po klęsce kampanii wrześniowej, ORP Orzeł cumuje w Tallinie, w neutralnej Estonii. Estończycy internowują okręt, rozbrajają go, zabierają mapy i zamykają załogę. Ale Polacy nie zamierzają się poddać. W nocy z 17 na 18 września pod dowództwem kapitana Jana Grudzińskiego załoga dokonuje czegoś niesamowitego. Wyłamują zamki, odpalają silniki i uciekają z portu, bez map, bez pełnego uzbrojenia, z Estończykami w pościgu. To był akt odwagi, o którym mówiła cała Europa. Po ucieczce Orzeł trafia do Wielkiej Brytanii. Przez kolejne miesiące patroluje Morze Północne, poluje na niemieckie statki, zatapia transportowiec Rio de Janeiro w kwietniu 1940 roku. Dla aliantów to dowód, że Polska wciąż walczy. Ale 23 maja 1940 roku wszystko się zmienia. Tego dnia ORP Orzeł wypływa z Rosyth w Szkocji na kolejny patrol. Ostatni kontakt radiowy z bazą jest 25 maja. Meldunek opozycji. Żadnych problemów. Potem nic. Okręt miał wrócić 8 czerwca, ale się nie pojawia. Brytyjczycy wysyłają sygnały, przeszukują morze. 0 śladów. 60 ludzi, dowódca Grudziński, mechanicy, torpedyści, przepadają bez wieści. Co mogło pójść nie tak? Historycy i marynarze od lat próbują to wyjaśnić. Pierwsza teoria – mina morska. Morze Północne w 1940 roku było pełne pól minowych. Niemcy stawiali je, by blokować alianckie okręty. ORP Orzeł mógł trafić na jedną z nich. Wybuch pod wodą rozrywa kadłub. Okręt tonie w kilka minut. Nikt nie ma szans. To proste wyjaśnienie, ale nie ma dowodów. Żadnego wraku, żadnych szczątków. Druga teoria. Atak wroga. Niemieckie samoloty Luftwaffe patrolują wybrzeże, a U-buty czają się pod wodą. 25 maja brytyjski okręt HMS Valorus melduje o ataku na nieznany okręt podwodny w rejonie, gdzie mógł być Orzeł. Czy to był on? Jeśli tak, bomby głębinowe mogły zmiażdżyć kadłub. Ale znowu, brak wraku, brak potwierdzenia. Trzecia możliwość – awaria. ORP Orzeł był intensywnie używany. Ucieczka z Tallina, długie patrole. Mechanicy meldowali wcześniej problemy z silnikami i zbiornikami balastowymi.
Jeśli coś się zepsuło w morzu, nieszczelność, pożar, utrata tlenu, załoga mogła zginąć w ciszy, bez szans na wezwanie pomocy. Jest jeszcze jedna teoria, bardziej tajemnicza. Sabotaż. W 1940 roku wśród aliantów krążyły plotki o szpiegach. Czy ktoś na pokładzie, może zwerbowany przez Niemców, uszkodził okręt? Nie ma na to żadnych dowodów, ale w chaosie wojny wszystko było możliwe. Przez lata szukano statku ORP Orzeł. W 2008 roku polska ekspedycja przeszukała dno Morza Północnego. Nic. W 2017 roku nurkowie z ORP Lech znaleźli wrak u wybrzeży Holandii. Ale to nie był Orzeł. Inny okręt. Inny los. Do dziś, w 2025 roku, zagadka zostaje nierozwiązana. 60 ludzi i ich maszyna spoczywają gdzieś w głębinach, a my możemy tylko zgadywać. To historia ORP Orzeł, okrętu, który walczył, uciekł i zniknął. Gdzieś na dnie Morza Północnego leży jego wrak, a z nim 60 polskich marynarzy. Co o tym myślisz? Mina? Atak? A może sabotaż? Napisz w komentarzu. Chcę znać Twoje zdanie. Jeśli ta opowieść Cię wciągnęła, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.